W Polsce coś się wydarzyło niezwykłego. Całe miasto Lublin jest oplakatowane. Ja sam zostałem adwentystą w roku 1984 i widziałem, jakie było zainteresowanie społeczne. Powiem, że tłumy były na pierwszych wykładach. Powodzenie naprawdę było wielkie. Zanim cokolwiek wydarzyło się na ziemi, wojna już trwała. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Byliśmy po prostu sektą. Duchowieństwo przewożeni do obozów koncentracyjnych. Zginęli za Ewangelię, zostali zamęczeni. Jedni myślą, że prześladowaniami zamkną komuś usta. Kościół adwentystów wydawał w tym okresie więcej książek niż wszystkie pozostałe protestanckie kościoły w Polsce. Książki adwentystyczne schodziły wtedy z naszych stolików turystycznych jak świeże bułeczki. Co niedziela o godzinie 17 były spotkania ewangelizacyjne. Wystarczyło powiesić kilkadziesiąt plakatów, rozdać zaproszenia i ludzie przychodzili właśnie na takie spotkania. Mieliśmy 120 miejsc w kaplicy, to były zajęte. Muszę też wspomnieć o naszych ewangelistach. Każdą niedzielę kolportaż. Każdy kaznodzieja musi mieć długą brodę, musi być poważny i nie może się śmiać. Dla mnie też to był szok. Zanim cokolwiek wydarzyło się na ziemi, wojna już trwała. Nie między imperiami, nie między narodami, ale w niebie. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem i smok został zrzucony na ziemię. Od tamtej chwili każdy człowiek, każda rodzina, każde miasto jest częścią niewidzialnej bitwy. Ale Biblia mówi nie tylko o walce, mówi również o zwycięstwie. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Zanim ta wojna się zakończy, Bóg jeszcze raz, ostatni raz, wezwie ludzkość, by oddała chwałę Stwórcy, by odwróciła się od fałszu i by wybrała wierność barankowi. To przesłanie dotarło także tutaj, do Lublina, do ludzi, którzy je usłyszeli i uznali, że chcą opowiedzieć się po stronie baranka. Historia adwentyzmu często się mówi, zaczyna się właściwie od tego szczególnego dnia 22 października 1944 roku w XIX wieku, ale to jest oczywiście pewien skrót myślowy. Po rozczarowaniu w roku 1844 mileryści stanęli przed pytaniem: co naprawdę wydarzyło się 22 października tamtego roku? Jedni uznali, że nic się nie wypełniło i dlatego nazwano ich adwentystami otwartych drzwi, bo wierzyli, że światu wciąż trzeba głosić Ewangelię. Drudzy wierzyli, że czas łaski się zakończył. Byli to adwentyści zamkniętych drzwi, przekonani, że ich misja dla świata dobiegła końca. Z czasem z tej drugiej grupy wyłoniło się małe grono osób badających Biblię, które odkryło, że proroctwo rzeczywiście się wypełniło, ale nie w taki sposób, w jaki tego oczekiwano. Uznali, że Chrystus nie przyszedł wtedy na ziemię, lecz rozpoczął nowy etap służby w niebiańskiej świątyni. Etap oczyszczenia i sądu przedadwentowego. To właśnie z tego trzeciego nurtu, najmniejszego i najbardziej wiernego Biblii, powstał później Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, którego misją jest głoszenie światu Ewangelii Wiecznej i poselstwa trzech aniołów, aż do powtórnego przyjścia Jezusa. Z tego bardzo intensywnego badania Pisma Świętego, żeby znaleźć odpowiedź, co się wydarzyło, wyszły konkretne prawdy wiary. Albo nieznane, albo zapomniane. I one zaczęły stopniowo tworzyć fundament tego, czym stał się ruch adwentystów sabatariańskich. W tamtym czasie zaczęły się pojawiać kluczowe dla przyszłego adwentyzmu idee biblijne. Między innymi prawda o szabacie, 7. dniu tygodnia jako niezmiennym dniu świętym ustanowionym przez Boga. Zrozumienie realności oraz istotności świątyni w niebie, tej prawdziwej, będącej pierwowzorem świątyni ziemskiej. Biblijna nauka o stanie ludzi po śmierci, o tym, że nie są świadomi niczego aż do dnia zmartwychwstania, podczas triumfalnego powrotu Chrystusa oraz świadomość nadchodzącego sądu, który już się rozpoczął w niebie. W latach 60.
Z kolei Kościół się zaczął rozrastać już nawet wcześniej, w 50. w Stanach Zjednoczonych. Zaczęto dostrzegać, że istnieje potrzeba powołania uporządkowanej struktury. Początek lat 50. XIX wieku charakteryzował się szybkim wzrostem liczby adwentystów, zwanych sabatarianami, a więc tych, którzy zachowywali szabat. Był bardzo duży opór wobec stworzenia jakiejkolwiek organizacji, dlatego że sporo adwentystów sabatariańskich wywodziło się z ruchów tak zwanych chrześcijańskich, czyli Christian Connection, tak? I oni uważali, że każda struktura jest zła, bo prowadzi do sformalizowania wiary. Adwentyści wierzyli, że Bóg na nowo zesłał światu światło prawdy. Pojawiło się więc pytanie, jak ma wyglądać Kościół, który ma to przesłanie nieść? Czy ma pozostać ruchem przebudzenia, wolnym, bez organizacji? Czy też ma przyjąć pewną strukturę, aby nieść światu nowe przesłanie? W 1861 roku w Battle Creek w stanie Michigan wierzący stanęli przed koniecznością przyjęcia oficjalnej nazwy. Bez tego nie mogli posiadać nieruchomości ani działać publicznie. Po modlitwie przyjęli nazwę Adwentyści Dnia Siódmego, akcentującą wiarę w bliski powrót Jezusa i wierność szabatowi zgodnie z dekalogiem biblijnym. Ostatecznie w latach 1861 do 1863 utworzyli oni oficjalną organizację pod nazwą Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Tak narodził się Kościół, który miał dopiero rozpocząć swoją globalną misję. Pojawia się ten pierwszy wątek, że musimy przenieść Ewangelię za ocean. Wkrótce okazuje się, że ten wątek jest na tyle silny, że nie da się już go odeprzeć. W połowie XIX wieku polski emigrant mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Michał Belina-Czechowski, były ksiądz katolicki, zrozumiał przesłanie adwentystyczne i przyłączył się do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Co ciekawe, samowolnie, bez zgody czy delegacji, wyruszył w podróż misyjną do Europy, aby tam dzielić się naukami, które wywarły na nim tak duże wrażenie. Najpierw Szwajcaria, potem Francja, następnie północne Włochy. W ciągu kilku lat powstały pierwsze małe grupy adwentystyczne, szczególnie w Alpach, wśród protestanckich Waldensów. Belina-Czechowski nie miał funduszy ani organizacyjnych narzędzi, ale za to miał silną wiarę i przekonanie, że ma wypełnić swoją misję i powołanie. Dopiero po jego śmierci adwentyści Dnia Siódmego w Stanach Zjednoczonych zrozumieli, że Europa jest otwarta na głoszone Słowo Boże. W 1874 roku Kościół wysłał pierwszego oficjalnego misjonarza, Johna Nevinsa Andrewsa, uczonego, teologa, człowieka, który znał Biblię na pamięć. Bazylea w Szwajcarii stała się centrum misji. Tam powstaje drukarnia, tam wychodzą pierwsze europejskie publikacje adwentystyczne. Stamtąd adwentyzm zaczyna promieniować na Niemcy, Francję, Włochy, Europę Wschodnią i w końcu dociera także do ziem polskich. Nie znamy wszystkich szczegółów, ale wiemy, że w 1888 roku niejaki Herman Szkubowiec przenosi się z Krymu, wraca na teren Wołynia do swojej wsi Żarnówka i tam zaczyna działać samodzielnie jako misjonarz. W przeciągu 3 lat jego działalność jest na tyle skuteczna, że zostaje powołany zbór, przyjeżdża kaznodzieja z Krymu, chrzci te osoby, oficjalnie powstaje zbór. Zaledwie 2 lata później, w 1893 roku, 2 członków zboru w Żarnówce wyrusza na zachodnie pogranicze carskiej Rosji, do szybko rozwijającej się przemysłowej Łodzi. Jednym z nich jest Michał Szlodziński. A w 1995 roku już powstaje pierwszy zbór na terenie Łodzi, czyli właściwie jest to pierwszy zbór na dzisiejszym terytorium Polski. Często zastanawiamy się, ile lat ma nasze miasto. Wymieniana jest data 1317, czyli nadanie prawa miejskiego magdeburskiego przez Władysława Łokietka. Ale tak faktycznie historia naszego miasta to jest 1500 lat. XIX wiek bardzo różni się od wieku XVIII. Jeszcze w XVIII wieku nie było tej wolności osobistej w większości narodu. Mieszkańcy wsi byli podporządkowani ich właścicielom, nie mogli swobodnie się przemieszczać, a wiek XIX już doprowadził do tego, że mogli powędrować do miasta w poszukiwaniu pracy. Ta sprawa gospodarcza wpłynęła również na sprawy związane właśnie z wymieszaniem się tych wszystkich kultur, ale także i wierzeń.
I stamtąd się zaczyna bardzo szybko rozwijać. Zaraz się pojawia drugi ośrodek w Poznaniu. To jest kwestia dosłownie niemalże tego samego okresu. Mamy potem Bielsk na południu, tam gdzie jest ośrodek protestancki, też niedługo potem i oczywiście kolejne ośrodki Bydgoszcz i inne miasta stopniowo dołączają. W każdym razie Ewangelia rozwija się bardzo dynamicznie, mimo trudności, dlatego że wszystkie trzy zbory patrzyły na taką działalność dosyć podejrzliwie. Adwentyzm na wschodnich ziemiach Polski rozwijał się głównie dzięki niemieckim osadnikom, którzy przybyli tu z Wołynia i okolic. To oni stali się pierwszymi nosicielami nowego zrozumienia Pisma Świętego. Jedno z czasopism misyjnych tamtego okresu, gazeta Zionswachte, tak opisuje początki działalności w Lublinie. Wiosną 1906 roku kaznodzieja Karl Rempfert odwiedził powiat lubelski, gdzie żyła jedna adwentystka, która przeprowadziła się z Wołynia do Lublina. Wówczas w Lublinie istniał duży kościół ewangelicko-augsburski, który liczył 2000 wyznawców, głównie niemieckiego pochodzenia. W 1906 roku na terenie Lublina kaznodzieja Karl Rempfert pozyskał dla prawdy pewne małżeństwo narodowości niemieckiej. Następnie, według mnie, ci wyznawcy, którzy tam żyli, ich było kilka osób. Prawdopodobnie byli oni w Lublinie do I wojny światowej, może po I wojnie światowej oni byli, ale na pewno z Lublina wyjechali. I po tym czasie, dopiero w 1913 roku, przybył Makary Gryc z Warszawy, który zaczął pracę misyjną na terenie miasta Lublina. Adwentyzm przebył długą drogę, zanim dotarł na ziemię polskie, a zwłaszcza do Lublina. Gdy przesłanie adwentowe zaczęło kiełkować na terenach dzisiejszej Polski, nie był to czas sprzyjający ewangelizacji. Kraj był podzielony między 3 państwa – Austro-Węgry, Prusy oraz Rosję. Lublin znajdował się pod panowaniem tego ostatniego, carskiej Rosji. W zaborze rosyjskim nie istniała wolność religijna. Każde wyznanie inne niż prawosławie było co najmniej ściśle nadzorowane, a często nie posiadało nawet żadnego statusu prawnego. Właśnie w takich realiach historycznych zaczęła rodzić się pierwsza wspólnota adwentystów w Lublinie. Byliśmy po prostu sektą, bez żadnych praw. Bardzo łatwo członkowie mniejszości mogli zostać oskarżeni, skazani karnie za odstępstwo od wiary, za bluźnierstwo. Właściwie życie codzienne adwentystów, ale też innych mniejszości w tamtym czasie, takie religijne, miało charakter prywatny, często tajny. W 1905 roku car Mikołaj II ogłasza tak zwany Manifest Październikowy. Dokument ten zapowiadał poszerzenie praw obywatelskich, w tym wolność sumienia, zgromadzeń i zrzeszania się. W połączeniu z wcześniejszym ukazem o tolerancji religijnej z 17 kwietnia 1905 roku, który faktycznie przyniósł realne swobody wyznaniowe, oznaczało to przełom dla mniejszości religijnych, takich jak adwentyści. Po latach mogli mieć nadzieję, że nie będą już traktowani jak nielegalna sekta. Nie było to jeszcze w przypadku adwentystów prawne uznanie, ale już adwentyści zyskali status sekty tolerowanej, w związku z czym mogli w miarę bez przeszkód prowadzić życie religijne, nabożeństwa, spotkania. A więc taką cezurą czasową dla nas tak naprawdę był rok 1906. W 1906 roku pojawiły się kolejne imienne ukazy cara, doprecyzowujące praktyczne funkcjonowanie wyznań nieprawosławnych. Dokumenty te potwierdzały możliwość zakładania gmin religijnych, prowadzenia legalnych zgromadzeń oraz regulowały ich status prawny. Rozszerzano także zakres uprawnień niektórych wspólnot w sprawach rodzinnych i ewidencyjnych. To właśnie wtedy, dzięki osobistemu zaangażowaniu Ludwiga Konradiego, który wysłał do cara przygotowany w niezwykle uroczysty sposób dokument, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego został formalnie uznany za lojalny wobec władzy,
a car Mikołaj II potwierdził jego prawo do istnienia. Nie była to jeszcze pełna wolność, ale dla niewielkiej mniejszości religijnej był to ogromny krok naprzód. Po raz pierwszy adwentyści mogli działać nie tylko z wiarą, ale także z prawem po swojej stronie. Tylko problem polega na tym, że ten edykt został ustanowiony, ale bardzo rzadko był on jako dokument używany przez władzę. Z gorącego pragnienia powrotu Chrystusa narodził się ruch, który przekroczył ocean. Z Ameryki dotarł do Europy, a w końcu na ziemię polskie. W Łodzi i w Lublinie zapłonęły pierwsze światła nowej nadziei i ożywionej wiary. Małe wspólnoty, składające się często z kilku osób, spotykające się w ukryciu, zaczęły tworzyć fundament pod to, co miało dopiero nadejść. Adwentyści wkraczali w nowe stulecie. Stulecie wojen, przemian politycznych i duchowych prób, które miały pokazać, czy ten młody Kościół, zrodzony z wiary i nadziei, potrafi przetrwać historię i zachować wierność temu, w co uwierzył na początku. Przed Wielkanocą 1906 roku do Lublina przyjeżdża kaznodzieja Rempert, który pracował misyjnie wcześniej na terenie południowej Rosji i Kaukazu. Kaznodzieja Rempert przygotował do chrztu 2 osoby z kościoła ewangelickiego, a kolejne inne osoby były zainteresowane naukami, które głosi Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Pierwsi adwentyści na terenie zaboru rosyjskiego rekrutowali się głównie z baptystów. A skoro oni też chcieli być wierni Pismu Świętemu i spotykali się z poselstwem adwentowym, na przykład w kwestiach soboty, no to jakoś łatwiej przychodziło im przejście, konwersja na adwentyzm. W 1913 roku przybył Makary Gryc z Warszawy, który zaczął pracę misyjną na terenie miasta Lublina. Makar Gryc z prawosławnej rodziny. Był prawosławny, podobnie jak jego żona Praskowia. I w 1910 roku Makar Gryc przyjmuje chrzest święty w Warszawie, podobnie jak jego żona Praskowia. Stają się adwentystami dnia siódmego, więc to jest taki początek jego spotkania właśnie z poselstwem trójanielskim i właśnie ta decyzja chrztu. Ale on czuł powołanie do służby takiej ewangelizacyjnej. Stało się to we wrześniu 1901 roku. Kaznodzieja Ludwik Richard Konradi, przybyły z Rygi, odwiedził wspólnotę adwentystów na zachodnich terenach Carstwa Rosyjskiego. Tam, gdzie nowe wyznanie protestanckie zaczynało już kiełkować. Zrozumiał wtedy, że potrzebne jest utworzenie kolejnego pola misyjnego, które obejmie ogromny obszar, od Bałtyku po Wołyń i Podole. Tak powstało tak zwane rosyjskie pole misyjne. Struktura organizacyjna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, której celem było koordynowanie pracy ewangelizacyjnej, szkolenie kaznodziejów i zakładanie nowych zborów na ziemiach pod zaborem rosyjskim. W krótkim czasie liczba wierzących zaczęła gwałtownie rosnąć. Z małych, rozproszonych grup zaczęły wyrastać pierwsze wspólnoty, a adwentyzm zyskał wschodnie skrzydło swojej misji. W tym czasie postanowiono, że książką misyjną będzie książka Ellen White Przypowieści Chrystusa, która została wydana w nakładzie ponad 140 000 egzemplarzy. I postanowiono jeszcze to, że każdy kolporter literatury, każdy kaznodzieja, który będzie pracował na tym terenie, musi mieć długą brodę, musi być poważny i nie może się śmiać. W 1910 roku jest ten moment chrztu i potem Makar Gryc zgłasza się jako ochotnik do pracy misyjnej. Zostaje skierowany na swoją pierwszą placówkę właśnie do Lublina. I wiemy, że przybywają do Lublina zimą w 1913 roku wraz z rodziną. W Lublinie Makar Gryc właśnie pozyskuje dla Ewangelii 2 wyznawców, Józefa Gramsa i Stanisława Janiaka. I wiemy, że Józef Grams wywodził się, był wyznawcą Kościoła ewangelickiego. Zresztą w ogóle jakby ewangelicy bardziej otworzyli się na poselstwa adwentystyczne i to pewne grono sympatyków Kościoła, tych, do których dotarł Gryc, to byli właśnie ludzie wyznania
ewangelickiego, a wtedy w Lublinie było kilka tysięcy wyznawców tego kościoła. Więc może z tej racji, że byli protestantami, bliżej im było do adwentyzmu. No i ta praca jego zostaje przerwana decyzją Kościoła, zostaje przeniesiony na inne miejsce służby, na taką jakby drugą swoją placówkę na Krym, konkretnie do Sewastopola i tam też przez kilka lat służy, pracuje misyjnie. Makary Gryć następnie w 1914 roku wyjeżdża na Krym. W jego miejsce do Lublina przybywa Polka z Łotwy, Ewa Budewicz, żeby zająć się pracą misyjną na terenie Lublina. Patrząc na jego dalszą historię, to trzecim miejscem i ostatnim miejscem pracy niestety jest Biała Cerkiew. Tam pracuje przez kilka lat. Podczas pracy misyjnej przeziębił się, zachorował na zapalenie płuc i w 1922 roku umiera. Zostaje pochowany na cmentarzu właśnie w Białej Cerkwi. Krótkie życie, 46 lat, te ostatnie właśnie lata to lata służby misyjnej, ale to, co jest piękne, to, co jakby podziwiam w jego postawie, bo kiedy był w Lublinie, do tej pracy misyjnej zabierał swoich dwóch synów, Aleksandra i Michała. A nie była to łatwa praca. Spotykali się często z jakąś reakcją negatywną. Ludzie ich wyrzucali. Wiem, że duchowni katolicy, kiedy dowiedzieli się, że taki człowiek gdzieś tam krąży po domach i rozpowszechnia pisma adwentystyczne, to gromili go tam z ambon kościelnych. Więc nie była to łatwa praca. I on tych dwóch swoich chłopców bierze ze sobą, tej pracy się uczy, ale efekt był taki, że po jego śmierci tą służbę misyjną właśnie kontynuowali jego dwaj synowie, tej wspomniani przeze mnie. I co więcej, można uznać ich za takich bohaterów wiary, ponieważ obydwaj zginęli za Ewangelię, zostali zamęczeni w łagrach. Z tego, co udało nam się ustalić, obydwaj zginęli w 1944 roku męczeńską śmiercią. Tak zaczęła się historia adwentyzmu w Lublinie. Od odwagi jednego człowieka, który przyszedł z poselstwem nadziei tam, gdzie nikt wcześniej go nie głosił. Jego życie zakończyło się przedwcześnie, ale ziarno zostało zasiane. Nasz Kościół miał status sekty tolerowanej, a więc względnie swobodnie mógł od tego 1906 roku korzystać z nabożeństw, prowadzić życie religijne. Natomiast wojna zmieniła wszystko, jak zresztą zawsze. Gdy nadeszła wojna, młoda wspólnota w Lublinie została rozproszona. Spotkania ustały, działalność zamarła, a wiara musiała przetrwać w ciszy domowych modlitw. Kościół rozpoczął walkę o przetrwanie. A więc podejrzliwość, że może tam są jacyś zdrajcy, że może będą torpedować działania. A jak jeszcze do tego dodać, że zbory adwentystyczne były nastawione pacyfistycznie do udziału we wszelkich konfliktach zbrojnych, no to wręcz ocierało się to w czasie wojny o jakąś zdradę. I właśnie wtedy, w cieniu nieufności i wojennego chaosu, fundamentem adwentyzmu w Lublinie pozostali ci, którzy zapalili pierwsze światło. Ewa Budewicz, Józef Grams i Stanisław Janiak. To na ich wierze Kościół miał oprzeć się w czasach próby. Szczególnie Ewa Budewicz, ale też wspierana przez tych dwóch właśnie braci, wykonują taką skromną pracę misyjną, która polega głównie na kolportażu. To była przez wiele lat taka podstawowa forma pracy, ale też odbywały się nabożeństwa. Oczywiście nie takie oficjalne, nielegalne, bo Kościół czy ta grupa wyznawców musiała się liczyć z konsekwencjami, z pewnymi represjami. Adwentyści więc byli prześladowani, adwentyści, którzy odmawiali czy to służby wojskowej, czy w trakcie służby wojskowej wszelkich prac, udziału w ogóle w walkach i tak dalej, w szabat, no to byli traktowani jako wrogowie państwa. Były więc aresztowania, były przymusowe prace, były wywózki na Sybir, było zamykanie zborów. Duża część sympatyków, czy też wyznawców Kościoła, tych pierwszych, to byli ludzie pochodzenia
ewangelickiego, w zasadzie Niemcy, tak? W zasadzie Niemcy, więc wiemy, że no, nie było im łatwo. Opuścili Lublin, wyjechali. Co więcej, potem dowiadujemy się, że Ewa Budewicz opuszcza Lublin, wjeżdża do Warszawy. Stanisław Janiak wycofuje się, swoje zaangażowanie w Kościele, ponieważ ma pewne problemy rodzinne. Jest presja rodziny, która nie była w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. I zostaje Józef Grams, czyli zobaczmy, nawet były takie momenty w historii Kościoła w okresie I wojny, kiedy była tylko jedna osoba, tak? Józef Grams był tą jedyną postacią, która skromnie kontynuowała tą pracę misyjną i w miarę swoich możliwości głoszenie poselstwa. Zbyt jakaś nadmierna ta praca patriotyczna kończyła się pobytem w więzieniu. Mam przykład tu z moich rodzinnych Zęborzec, gdzie nauczyciel, pan Wójcik, który wiele takich spraw patriotycznych chciał przekazać dla mieszkańców tej wsi, ale także dla dzieci, został osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim. Tam nabawił się gruźlicy, skutkiem czego później zmarł. W efekcie liczebność adwentyzmu na terenach zaboru rosyjskiego w czasie I wojny bardzo spadła. Świat po wojnie jest pusty, jakby zgasło w nim słońce. Ludzie wracają z frontu, ale ich dusze zostają tam, między błotem a ogniem. Ten kaganek, który zapalił Gryc, mimo tych różnych problemów, on przetrwał. Były takie właśnie często momenty, kiedy było niewielu wyznawców adwentyzmu, ale zawsze ktoś pozostawał. Po zakończeniu wojny w 1918 roku w Lublinie pozostał już tylko jeden adwentysta – Józef Grams. Wojna się skończyła w 1918 roku i w tym też czasie Polska odzyskała niepodległość. Oczywiście cały czas są pewne represje. Kościół wciąż nie ma uregulowanej sytuacji prawnej. W latach 1922-1923 z Wołynia przybył Andrzej Michalski. To właśnie on tchnął nowe życie w lubelską wspólnotę adwentystów. W swoim mieszkaniu przy ulicy Zamojskiej 21 organizował sobotnie nabożeństwa i wykłady biblijne. Tam, w skromnym pokoju, wśród kilku wiernych, zaczęła kiełkować nowa historia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie. Nabożeństwa odbywały się w pewnym okresie w domu właśnie braterstwa Michalskich i wszystkie też książki, które były rozpowszechniane, miały taką pieczątkę, w której było zaproszenie na nabożeństwa, na wykłady Pisma Świętego, właśnie prowadzone w domu braterstwa Michalskie. Więc to był taki kolejny już ciekawy element, że już nie tylko praca kolporterska, również takie jakby półoficjalne wykłady Pisma Świętego, które odbywały właśnie się w tym domu. Z czasem spotkania przy Zamojskiej zaczęły przyciągać coraz więcej osób. To właśnie tam do wspólnoty dołączyła Józefa Ziołek, która poznała adwentystyczne przesłanie dzięki Agnieszce Dudkównej oraz swojemu bratu Józefowi. W ich sercach rodziła się wiara, która wkrótce miała połączyć kolejne rodziny w Lublinie. Pojawia się kolejna oficjalnie wysłana przez Kościół osoba, która niejako ożywiła tą pracę misyjną. Jest to siostra Józefa Kaczmarczyk, która właśnie wraz z bratem Michalskim, z Józefem Gramsem zaczyna pracę, niełatwą pracę kolporterską. Tutaj mamy cały czas takie negatywne nastawienie duchowieństwa Kościoła rzymskokatolickiego. Sumując to, wiemy, że przy końcu tego okresu, czyli przed wybuchem II wojny światowej, było w Lublinie około 22 ochrzczonych dorosłych wyznawców adwentyzmu, więc można powiedzieć, że już zaistniał zbór, były nabożeństwa. Młody lubelski zbór powoli się rozrastał. Rodziły się nowe więzi, wspólnota nabierała kształtu i nadziei. Wydawało się, że nic już nie zdoła zatrzymać tego rozwoju. Ta właśnie grupa adwentystów była też zaopiekowana przez kierownictwo Kościoła. Więc nie byli sami, byli odwiedzani przez kaznodziejów. Tutaj pojawia się nazwisko
pastora Willa, który odwiedzał właśnie lubelskich adwentystów. Organizował nabożeństwa wieczerzy pańskiej dla tej właśnie grupy. No a też inne postacie. Tutaj mamy takie nazwiska już polskie, jak Ferdynand Dzik, mamy Pawła Englerta, mamy w końcu też przysłanego do Lublina Michała Wasidłowa, więc Kościół jakby dba o to, by ten adwentyzm w Lublinie rozwijał się, by był także wspierany przez pastorów tutaj dojeżdżających głównie z Warszawy. W 1935 roku Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce wciąż czekał na oficjalne uznanie. Kaznodzieja Teodor Will zebrał listę wszystkich członków wspólnot w kraju i wysłał ją do Ministerstwa Wyznań Religijnych w Warszawie z prośbą o rejestrację kościoła. Wśród tych nazwisk byli także adwentyści z Lublina, Stefan i Augusta Kapustowie z ulicy Pilisłowskiego, Agnieszka Dudkówna z ulicy Drobnej, Anna i Stanisława Grądzielówny ze Starego Gaju, Agnieszka Galińska z Zębożyc. Życie w zborach właściwie było tak jak dzisiaj. Funkcjonował kolportaż, chociaż dzisiaj już praktycznie nie funkcjonuje w takim kształcie jak kiedyś. Kiedyś był bardzo prężny, funkcjonował kolportaż naszej literatury. Było założone wydawnictwo, Poliglot, były wydawane czasopisma, znaki czasu. W 26 roku założyliśmy swoją szkołę duchowną, seminaryjną w Warszawie. Rok później przeniesioną do Kamienicy Śląskiej, czyli to jest dzielnica dzisiejszego Bielska-Białej. A więc życie zborów funkcjonowało. Zbory były przemieszane narodowościowo, nie przeszkadzało to nikomu. W 1936 roku, kiedy na stanowisko przewodniczącego Kościoła po raz pierwszy powołano Polaka, Wilhelma Czembora, wtedy Kościół liczył 3600 ochrzczonych dorosłych wyznawców, a do rozpoczęcia wojny ta liczba sięgnęła prawie 4. Kościół w Lublinie dopiero zaczął się rozwijać. Był młody, kruchy, kształtował swoją tożsamość. Każda sobota, każde nabożeństwo, każda modlitwa były krokiem w stronę nadziei, że w przyszłości powstanie duży zbór. Jednak ta nadzieja wkrótce miała zostać wystawiona na próbę. Wraz z wybuchem II wojny światowej nad wspólnotą zawisły ciemne chmury. Druga wojna światowa, bardzo ciężki, trudny okres. Okupacja niemiecka niespotykana do tej pory w takim kształcie. Pierwsza egzekucja mieszkańców Lublina, przedstawicieli inteligencji lubelskiej, wśród których byli też księża, bo pracujący na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim czy Seminarium Duchownym zostali straceni już 23 grudnia 1939 roku. 12 osób zostało rozstrzelanych, w tym 10 przedstawicieli inteligencji. Duchowieństwo i katolickie, i ewangelicy osadzani w więzieniach, czy też prawosławni osadzeni w więzieniach, przewożeni do obozów koncentracyjnych, między innymi do Dachau. Tam wielu duchownych właśnie zostało wywiezionych i tam tracili życie. Druga wojna światowa, gdzie można powiedzieć działalność Kościoła w jakiś sposób zostaje zatrzymana, tak? Czyli tak, nie pracuje wydawnictwo, nie ma literatury, zostaje zawieszona działalność naszego seminarium duchownego, więc taki bardzo niekorzystny okres. Różnego rodzaju represje. To jeszcze raz wspominam, że pewna część wyznawców to ludzie pochodzenia niemieckiego, tak, którzy też musieli uciekać, zwłaszcza przy końcu wojny. Wtedy nie ma takich oficjalnych nabożeństw. Gdzieś w prywatnych domach u różnych wyznawców odbywają się takie ciche nabożeństwa. Tutaj to już taki mój domysł, że być może fakt, że przewodniczącym Kościoła od 1936 roku był pastor Wilhelm Czembor, który miał niemieckie pochodzenie, to być może ratowało w takich trudnych sytuacjach niektórych adwentystów przed jeszcze większymi represjami. On, myślę, prowadzi taką mądrą politykę i udawało mu się niektórych nawet wyznawców z różnych trudnych sytuacji ratować. Największy dramat rozegrał się tutaj, na Majdanku,
obozie śmierci, który stał się symbolem ludzkiego cierpienia i bezgranicznego okrucieństwa. Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, ale z wielu właśnie państw europejskich, nawet azjatyckich, trafiali tam do tego obozu, który na samym początku od 1941 roku to był obóz dla jeńców sowieckich, a później jako koncentracjonlager Lublin od 1943, ale też ten obóz ma znamiona obozu zagłady, czyli całkowitego unicestwienia społeczności żydowskiej. I tutaj pojawia się jeszcze jedno ciekawe nazwisko. Siostra Krzyżewska, która była adwentystką Dnia Siódmego i w tym czasie, chociaż nie była członkiem zboru w Lublinie, była łączniczką Armii Krajowej właśnie z tym obozem. I z tego, co udało mi się ustalić, udało nawet się wykupić niektórych ważnych więźniów. Dostarczała lekarstwa, dostarczała żywność, co też wymagało niezwykłego jakiegoś hartu ducha i odwagi, prawda? A to była osoba bardzo wykształcona, to była absolwentka francuskiej, paryskiej Sorbony. Więc też takie nazwisko, które gdzieś tam przeszło do historii obozu na Majdanku. Największa egzekucja Żydów na Majdanku miała miejsce 3 listopada 1943 roku, około 9 miesięcy przed likwidacją obozu. Między przełomem listopada i grudnia 1943 roku a 22 lipca 1944 roku na Majdanku przeprowadzano egzekucję więźniów Zamku Lubelskiego. Nie padały tutaj takie słowa pewnej ważnej historii, którą chciałem krótko przedstawić. Tutaj na Majdanku mieszkała rodzina Wasilewskich. Małżeństwo, a również grupa małych dzieci. Uciekło z obozu kilku Żydów. I takich bili, maltretowali Niemcy, bo chcieli się dowiedzieć, kto im pomógł w tej ucieczce. I oni z tego bólu wskazali tak machinalnie na ten dom, który był najbliżej obozu tego zagłady. Męża zabrali na Majdanek. On później opowiadał te doświadczenia, że stał w kolejce już do pieców gazowych. I właśnie kiedy on stał w tej kolejce, oficer niemiecki stanął, nie wiadomo skąd, do niego z taką szpicrutą i mówi weg, żeby on wyszedł z tej kolejki. No i on taki zdezorientowany myśli sobie, że zaraz puszczą tutaj psy na niego albo będą strzelać, coś się z nim stanie, ale niemniej jednak ten kazał mu iść. Kazał mu iść i iść. Nie skończyli jeszcze modlitwy. Ta siostra Ostapowicz, a on przychodzi i opowiadał to doświadczenie, że zostałem uwolniony. I rzeczywiście Pan Bóg uwolnił i to rodzinę i jego od pewnej śmierci. Kontynuując właśnie tą myśl, trzeba wspomnieć jeszcze tutaj postaci synów Makara Gryca. Mówiliśmy tutaj o pewnych prześladowaniach, które miały miejsce w Polsce. One nie miały takiego rozmiaru jak w Związku Radzieckim. Tutaj cofnę się do roku 1944, kiedy właśnie dwóch synów Makara Gryca, Michał i Aleksander, zostają aresztowani przez władze komunistyczne. I obaj w tym samym roku giną w łagrach. W tej właśnie historii pisanej, którą otrzymałem od siostry Nadii Gryc, tam była wzmianka o śmierci Aleksandra. Prawdopodobnie ta informacja była przekazana przez jednego ze współwięźniów, który był świadkiem tego męczeństwa. I tutaj było wspomniane, że władze próbowały w jakiś sposób pozyskać
pozyskać go jako pastora do takiej działalności wśród wyznawców Kościoła, czyli zaproponowano mu zwolnienie z łagra w zamian za to, że będzie dostarczał informacje o tym, jak myślą i co robią wyznawcy. I próbowano go na taki kompromis tutaj skłonić. Nie zgodził się. Więc ten opór został ukarany. W mroźny dzień rozebrano go praktycznie do naga, wystawiono go na mróz, próbując go w ten sposób złamać. Tam jeszcze wcześniej były takie inne próby, wiedząc, że na przykład on jest adwentystą dnia 7 i że święci sabat, to wymyślano jakieś niepotrzebne prace dla niego właśnie po to, by go złamać, by pracował w sobotę i on za każdym razem odmawiał. Więc kiedy wstawiono go na mróz, polewano go wodą, prawda? W ten sposób zadając mu cierpienie i wierzono, że to jest metoda, która z pewnością złamie jego opór. Kiedy już było z nim źle, wzięto go do ciepłego baraku, rozgrzano, podali mu jakieś ciepłe jedzenie, picie i podsunięto kartkę, gdzie miał właśnie podpisać tą zgodę na taką właśnie działalność szpiegowską w kościele. I on drugi raz się temu przeciwstawił. Znów na mróz, znów polewanie wody i tak długo polewano go wodą, aż po prostu zmarł. Stał się soplem wody. Więc mamy nawet takiego bohatera, męczennika za wiarę, o którym być może niewielu ludzi w ogóle słyszało. Wojna zabrała wielu. Niektórzy zginęli w obozach, inni w cichości domów, zachowując wierność aż po kres. Ich imiona, często nieznane, stały się świadectwem wiary, która przetrwała ogień i nienawiść. Byli jak ziarna rzucone w ziemię, z których miało wyrosnąć coś nowego. Z krwi męczenników, z modlitw o przetrwanie, wyrósł Kościół, zraniony, ale żywy. Teraz potrzebował pasterzy, ludzi, którzy poniosą światło dalej, odbudują wspólnoty i dadzą nadzieję tym, którzy przeżyli. Kościół, który zaczął się uczyć opieki, miłosierdzia i jedności. Zbór lubelski miał swojego oczywiście duszpasterza w tym czasie. Tutaj pojawia się nazwisko Włodzimierza Śmienowicza, który wraz z rodziną w latach 41 do 46, czyli w tym okresie wojennym i bezpośrednio powojennym, mieszkali przy ulicy Koźmiana i też między innymi u nich odbywały się nabożeństwa. I tutaj też pojawia się jeszcze postać takiego pierwszego polskiego pastora Stefana Kapusty, który też mieszkał w Lublinie. On pozostał jeszcze w Lublinie po wojnie jako już emerytowany pastor. No i właśnie te dwie postacie są bardzo ważne w historii Kościoła w okresie II wojny światowej. Florian Kosmowski, pastor, który pozostał wierny aż do końca, zginął w Auschwitz. Jedni myślą, że prześladowaniami zamkną komuś usta, a inni przez prześladowania są jeszcze bardziej zmotywowani do służby. Kościół tę wojnę przetrwał. Pobity, ze stratami, ale przetrwał. Wojna dobiegła końca, lecz jej ślady tkwiły głęboko w sercach ludzi. Kościół poraniony, rozproszony i zdziesiątkowany stanął przed nowym wyzwaniem. Co dalej? Wojna kończy się, Kościół jest w rozsypce. Niestety zawierucha wojenna rozproszyła nas po świecie, niektórych na stałe, ale niektórych chyba tylko na pewien czas, bo po wojnie odliczyło się 1/3 adwentystów tego stanu osobowego przedwojennego, który dochodził do 4000. Jednak chyba zaczęli szybko wracać, gdzie ich tam wojna rzuciła, a szybko też zaczęło przybywać nowych, bo około 50 roku było nas już prawdopodobnie blisko 6000. Tutaj Lublin jest też ważny, jeśli chodzi o historię Polski, bo wiemy, że przez krótki czas był nawet stolicą Polski, kiedy jeszcze pozostałe ziemie były wyzwalane. No i też właśnie w Lublinie powstał tak zwany tymczasowy komitet
organizacyjny Kościoła i wspomniany przeze mnie Stefan Kapusta zostaje jego przewodniczącym. Który chciał zorganizować na powrót, odbudować życie Kościoła w jego tej organizacyjnej formie. Ten komitet skontaktował się z czasem, a więc wraz z postępem wyzwalania terytoriów Polski, z podobnymi komitetami, które zawiązały się w Krakowie czy w Warszawie. Tu przypomnijmy, Warszawa dopiero 17 lipca 1945 roku została wyzwolona. I tak, kiedy się już porozumiały ze sobą, kiedy to było możliwe, 10 bodaj kwietnia 1945 roku spotkały się przedstawiciele tych komitetów, spotkali się w Radomiu i tam założyli Unię Zborów Adwentystów Dnia Siódmego. Siebie nazwali Radą Unijną i to był właściwie zalążek powojennej organizacji kościelnej. W 1946 roku władze komunistyczne, porządkując kwestie wyznaniowe, zarejestrowały wspólnotę pod nazwą Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego, ponieważ adwentyści w Polsce mieli wówczas problem z używaniem słowa Kościół. W 1947 roku decyzja ta weszła w życie. Od października Kościół zyskał osobowość prawną. Oficjalne uznanie go za funkcjonujący w zgodzie z prawem związek wyznaniowy otworzyło nowe możliwości. Rozpoczęła się reaktywacja wydawnictwa Znaki Czasu, które wznowiło publikacje w języku polskim, a także odnowiono działalność seminarium duchownego, które później przeniesiono do Podkowy Leśnej. No i wydaje mi się, że takim bardzo ważnym przełomem, bo do tej pory adwentyści zbierali się w domach w okresie przed I wojną, w okresie międzywojennym, wojennym i w 1946 roku Kościół zakupił budynek wówczas przy ulicy Wyszyńskiego. Tak nazywała się ta ulica. Obecnie ulica Niecała. To był budynek, który był częściowo zburzony, był zakupiony od prywatnej osoby. Udało się go odbudować, wyremontować i też tam powstało to oficjalne miejsce zgromadzeń, co też dało taki impuls do wzrostu Kościoła, bo już można było oficjalnie spotykać się na nabożeństwach. I w tej kamienicy, która była częściowo zburzona, wyremontowano jedno pomieszczenie już na kaplicę. I właśnie z tą datą, 1948, datuje się początek już prawnie zarejestrowanego zboru adwentystów w Lublinie. Był wybrany zarząd. Członków było niewielu, 23 osoby, jak podają sprawozdania, ale ja, jak sięgam pamięcią, to w tej grupie 23 dorosłych, ochrzczonych członków było 15 dzieci. Bo to były rodziny. To była moja mama z naszą trójką, to byli braterstwo Kubiszewscy z trójką, to byli braterstwo Wasilewscy z 4 i były jeszcze dzieci niektórych osób. Nie było nas dużo, problemy były oczywiście, ale już od roku 1948 funkcjonowaliśmy jako zbór. W Polsce Ludowej adwentyści nie tylko uzyskali status prawny, ale też stanęli wobec nowych trudności. Rejestracja Kościoła w 1947 roku dawała pewne możliwości działania, jednak w realiach PRL-u wiara znów musiała mierzyć się z ograniczeniami. Kontrola, cenzura, utrudnienia w pracy duszpasterskiej to była codzienność. W 1949 roku właściwie zaczęły się schody. Zaczęło się nawarstwianie problemów w relacjach między kościołami, nie tylko kościołem adwentystów, ale kościołami mniejszościowymi, a władzą komunistyczną. Kiedy Kościół to nabył, to bardzo szybko i odbudował, bardzo szybko władze narzuciły tam lokatorów, wiesz, bo to nie Kościół decydował, tylko lokalne władze decydowały o zasiedlaniu. Więc jakby przymusowo zasiedlili swoimi ludźmi, którzy nie mieli mieszkań, tak? Istotą władzy komunistycznej i komunizmu w ogóle była docelowa likwidacja religii, co zostało wyrażone już w manifestie komunistycznym z 1844 roku, który stanowił, że religia jest po prostu opium dla ludu i że docelowo należy ją zlikwidować. Zaczęły się te prześladowania, ingerencje w życie i w organizację i funkcjonowanie poszczególnych kościołów. Władze perlowskie bardzo narzucały swoje jakieś zasady i nawet jeśli chodzi o
kierownictwa Kościoła, tak, to w jakimś sensie ono musiało być uzgodnione z władzami komunistycznymi. Kościół podzielił się. Prawie 80% adwentystów, jeśli nie więcej, przeniosło się w taką przestrzeń prywatną, nazywali to puszczą. Część wyznawców nie chciała uznać kierownictwa Kościoła, które zostało wybrane pod pewną presją władz komunistycznych i przestała uczęszczać na oficjalne nabożeństwa. Spotykali się w domach. A w kościołach, kaplicach właściwie pozostało tylko 20% stanu i wiernych, i duchowieństwa. Wtedy pamiętam, jak dziś, ten moment demonstracyjnego wyjścia z kaplicy. I od tamtej pory byliśmy tym kościołem tak zwanym na puszczy, ale co ważniejsze, zjednoczeni. Wszyscy razem opowiedzieliśmy się za władzami poprzednimi. No w 1957 roku doszło do pojednania, jak wiemy, i ten przykry okres najchętniej bym zamknęła w pamięci i nie chciała o nim wspominać. To był okres 7 lat, 50-57. Na szczęście to się wszystko dobrze zakończyło powrotem do kościoła, zjednoczeniem adwentyzmu. Także no to taki trochę bolesny moment w historii zboru w Lublinie. Okres powojenny równie trudny jak wcześniejszy właśnie, czy okupacji, bo przede wszystkim rząd komunistyczny postawił sobie za cel całkowitą laicyzację społeczeństwa. Więc wykreślenie tutaj funkcji Kościoła już od dzieci szkolnych i od młodzieży. Tu zaczęto ten cały proces odrywania ich od wiary w Boga. Poprzez właśnie tworzenie czy organizacji młodzieżowych, czy też wieców wszelkiego rodzaju, ale także prześwietlania funkcjonowania tych duchownych, czy katolickich, czy innych wyznań i cały czas obserwacja, a nawet takie prowokacje urządzane w kierunku duchownych, którzy opiekowali się swoją tą społecznością. Opowiadali też bracia kaznodzieje o tym, pracownicy, że przychodzili specjalni agenci, którzy chcieli angażować do współpracy z nimi, żeby donosić, żeby mówić, że ten, że tamten, a podobno taka współpraca czasem w niektórych przypadkach się zdarzała. Kiedy rozpoczynałem pracę w 1973 roku, to najpierw skierowano mnie do Białej Podlaskiej. To jest okres, kiedy władze komunistyczne też prowadzą swoją politykę i też posługują się w sposób instrumentalny kościołami. Władza komunistyczna chciała mieć kontrolę nad związkami wyznaniowymi przez kontrolę nad osobami decyzyjnymi. Odwiedzili mnie dwaj panowie ze Służby Bezpieczeństwa, którzy w bardzo prosty, oczywisty sposób powiedzieli: proszę pana, my potrzebujemy listę wyznawców Kościoła. Nie wszyscy oczywiście się na to zgadzali. I z faktu, że odmówiłem, nasze kontakty się skończyły. Kilka tygodni później otrzymałem wezwanie z Komendy Wojewódzkiej Milicji, abym oddał paszport. I kiedy przyszedłem, przyniosłem paszport, pytam się, ale co jest tego powodem? I otrzymałem odpowiedź, że odebrano mi paszport z innych, bardzo ważnych przyczyn państwowych. Pastor Janyszka wygłaszał odczyt na temat 2 rozdział Księgi Daniela i z tego powodu został uwięziony i 2 lata przesiedział w więzieniu. Będąc w więzieniu, nie chciał przyjmować pokarmu takiego, który był nieczysty, to przez nos mu ten pokarm dawali. Także były okropne przeżycie dla tego pastora. Później był pastorem w Lublinie dosyć dłuższy czas i mnie przygotował je razem z małżonką do chrztu. Również Arka Bojki ojciec, Bojko też
ze względów religijnych siedział w więzieniu. Władze coraz częściej spoglądały w stronę Kościoła z podejrzliwością i nieufnością. Rozpoczęły się naciski, kontrole, próby ingerencji w kościelne struktury i decyzje. Pastorzy byli obserwowani, a każda inicjatywa duszpasterska musiała zyskać aprobatę urzędników. W okresie powojennym, już po odbyciu kary w więzieniu, do Zębożyc przybył ksiądz Konstanty Chmiel, przedwojenny kapelan wojskowy, oficer w stopniu majora. Na samym początku w innej parafii pracował i tam został aresztowany pod koniec lat 40. za głoszenie swoich kazań w kierunku patriotycznym. Jak samo aresztowanie wyglądało? Przyjechali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i ksiądz w tym momencie przebrał się w mundur oficerski. Funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa nie mógł aresztować oficera. I kolejny przyjazd już żandarmerii wojskowej, ale nasz ksiądz proboszcz miał ordery na mundurze i na samym początku zdjęto mu te wszystkie ordery, później aresztowano, wywieziono do obozu. Z całą pewnością nieadwentyści z racji chociażby małej liczebności byli tymi głównymi wrogami, chociaż były takie momenty aresztowań naszych pastorów, przymusowych robót, był okres, kiedy nawet zamknięto wydawnictwo, zamknięto nasze seminarium duchowne, ale oczywiście głównym wrogiem ideologicznym był Kościół katolicki, najbardziej liczebny. Na wiernych oczekujących do świątyni z rusztowań, ponieważ świątynia była uszkodzona w czasie II wojny światowej, posypały się deski i cegłówki. Jedna z cegłówek uderzyła młodą kobietę w głowę, skutkiem czego zmarła. To był pretekst, aby na pół roku zamknąć naszą katedrę lubelską, aresztować proboszcza i wikariuszy. Więc tu bezwzględność władzy komunistycznej w stosunku do kościoła chrześcijańskiego, do katolickiego, ale również i innych wyznań. No przecież męczeńska śmierć księdza Popiełuszki w latach 80., kiedy księdza zamordowano i wrzucono właśnie do Wisły. No, coś strasznego. Ja sam zostawałem adwentystą w latach 80. i tamte znaki czasu uważałem za bardzo dobre. Chociaż jako jednocześnie w tamtym czasie członek opozycji antykomunistycznej dostrzegałem, że miejscami pojawiają się w nich artykuły, które są dziwne. Dziwne, bo bardzo z sympatią wyrażające się o władzy komunistycznej. No i trzeba też stwierdzić, że władze komunistyczne prowadziły taką sprytną politykę, wykorzystując właśnie te kościoły mniejszościowe, dając im pewne możliwości po to, by stały się pewną przeciwwagą dla kościoła katolickiego. Niektóre kościoły miały pewne preferencje ze strony państwa i nawet każdy znak czasu przed jego wydrukowaniem musiał być wcześniej napisany i przekazany temu urzędowi, by on powiedział: tak, dobrze, nie mamy pretensji do niczego, nie chcemy wykreślić. A jeżeli chcieli, to mieli prawo wykreślać, co chcieli. W szczytowym okresie znaki czasu wydawano w nakładzie 30 000 egzemplarzy, ale za określoną cenę. Tą ceną było to, żeby, a tego chciała władza komunistyczna, żeby jak najczęściej atakować Kościół katolicki. My to dzisiaj możemy ocenić jako może okres pewnych kompromisów, tak? Szczególnie młodzi ludzie, ale ja też podziwiam ówczesnych przywódców, ówczesnych pastorów, którzy musieli prowadzić taką politykę, żeby z jednej strony zadbać o interesy Kościoła, a z drugiej strony też nie narazić się władzom komunistycznym, które mogłyby tą działalność przekreślić. Ale nawet przeciwnikom ideologicznym trzeba czasem dać odetchnąć i również umieć dostrzec w ich działalności coś dobrego. Zganić, co trzeba zganić, ale pochwalić, co można pochwalić. Dlatego różnijmy się, ale też szanujmy się pomimo wszystko. Jeśli ktoś dzisiaj myśli, że znaki czasu jego młodości to były najlepsze pismo, jakie było na świecie, a te dzisiejsze to nic takiego,
to powiem wam jako ten, który wtedy był w znakach czasu zakochany i jest w nich zakochany do tej pory, że 100 razy wolę dzisiejsze znaki, nawet jeśli nie są doskonałe, ale nikt mi nie dyktuje, co mam w nich pisać. Pomimo tych przeciwności, zbór w Lublinie nie tylko przetrwał, ale zaczął się rozwijać. To był czas ludzi, którzy wierzyli, że prawdziwe odrodzenie zaczyna się od środka. Kaznodzieje, kolporterzy, rodziny, które otwierały swoje domy. Wszyscy oni tworzyli wspólnotę, która krok po kroku rozrastała się. Od jesieni do wiosny co niedziela o godzinie 17 były spotkania ewangelizacyjne, odczyty ewangelizacyjne. To były bardzo liczne te wykłady. Znaczy liczne w sensie tym, że dużo było słuchaczy. Mieliśmy 120 miejsc w kaplicy, to były zajęte. Ja zacząłem przychodzić już wtedy na te odczyty ewangelizacyjne. Później jeszcze, jak pamiętam, to 30 lat do przodu te odczyty cały czas systematycznie o godzinie 17 w każdą niedzielę od wiosny do jesieni odbywały się. Przede wszystkim wkład w to dzieło był pastorów, ale muszę też wspomnieć o naszych ewangelistach, których bardzo dobrze zapamiętałam. Jako pierwszego wymieniłabym brata Płatka, niesamowity człowiek. Potem już pomagał mu brat Drabiński, Tadeusz. Chyba jako trzeci dołączył brat Mikulski, Alfred. No i brat muzyka, Kazimierz, który do tej pory nie przeżyje dnia, jakby nie wyszedł z gazetkami na ulicę i rozdawał Boże Słowo w takiej postaci. Ten kolportaż od domu do domu, tu w mieście Lublinie, bardzo dużo w Lublinie, a poza tym te miejscowości takie przyległe do Lublina, nawet nie przyległe, bo jak Poniatowa, tam byliśmy, to przecież to już jest z 50 kilometrów od Lublina. Kraśnik też to samo, tam też byliśmy. Praca właśnie całego zboru, praca tych ludzi, współdziałanie, to było po prostu sednem tych rezultatów, wyników. A potem przyszła odwilż. Po latach napięć i kontroli Kościół mógł wreszcie odetchnąć. To jeszcze nie była pełna wolność. Jednak drzwi zostały lekko uchylone. Łozowski wraz ze swoją rodziną był na wyjeździe za granicą. I pamiętam jak napisał w artykule takie zdanie, że w Polsce coś się wydarzyło niezwykłego. Całe miasto Lublin jest oplakatowane. Stanisław Łozowski, długoletni starszy zboru, od 1962 roku przez 27 lat. Autor książki Adwentyści w Lublinie w latach 1914-2004. Dzięki głębokiej wierze stał się jednym z filarów zboru w Lublinie. Tym, który prowadził, uczył i otaczał innych troską. Jest oplakatowane i mówi, powołał się też na mnie, że brat Wójcik prowadzi wykłady, mamy odwilż właśnie taką w Polsce, że można było w ten czas mówić. Nie pamiętam, jakie tu ustawy już zaistniały. Dopiero lata 80., druga połowa zmieniła sytuację. Władza komunistyczna zobaczyła po stanie wojennym, że nie jest w stanie doprowadzić do jakiejś zdecydowanej zmiany na lepsze w całym państwie, w społeczeństwie, że wszystko szło w dół ekonomicznie, politycznie i że trzeba coś zmienić. I postanowiono pójść na ugodę ze społeczeństwem, na ugodę z ówczesną opozycją. Postanowiono wyciągnąć rękę nad przepaścią do Kościoła katolickiego, ale to wymagało zmiany pewnej optyki postrzegania spraw wyznaniowych w naszym państwie. I stąd od połowy lat 80. państwo zaczęło rozważać wprowadzenie przepisów, które to wszystko zmienią. I tak w 1989 roku w maju zostały uchwalone przez Sejm 3 ustawy, które zmieniły obraz rzeczy w relacjach państwowo-kościelnych w ogóle.
również i kościołów mniejszościowych. To była ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, to była ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polsce i to była ustawa o ubezpieczeniu społecznym duchownych, bo wcześniej duchowni nie mieli prawa być ubezpieczani. W efekcie, na przykład po raz pierwszy w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, co ważne dla adwentystów, pojawił się artykuł 42, który mówił, że jeśli ktoś należy do wyznania, gdzie święci się inny dzień niż powszechnie przyjęty i wolny od pracy, to może na swoją prośbę otrzymać zwolnienie pod warunkiem zwolnienia na czas tego święta, pod warunkiem jego odpracowania. To był pierwszy przepis, na który oficjalnie adwentyści mogli się powoływać, prosząc o wolne soboty. Jeszcze wtedy prosząc. Ale ponieważ ukazała się też ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, przypomnę rok 89, to zainicjowało to pojawianie się kolejnych ustaw. Najpierw o stosunku państwa do Kościoła prawosławnego, potem ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego i tak dalej, aż do roku 95, to już Trzecia Rzeczpospolita, nie PRL, i uchwalenia ustawy o stosunku państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie jest przepis o sobocie, na bazie którego już nie prosimy o wolną sobotę, ale możemy jej żądać. Przyszedł kres pewnej epoki w historii. Mury ideologii zaczęły pękać, a wraz z nimi otwierały się serca. Dla adwentystów był to koniec czasu milczenia. Po 10-leciach pod nadzorem nadeszła chwila, aby mówić, działać i być widocznym. Wraz z upadkiem komunizmu odżyła misja. To, co przez lata dojrzewało w ukryciu, teraz mogło wreszcie rozkwitnąć. Kościół wkraczał w nowy czas. Czas świadectwa, odnowy i nadziei. Ja sam zostałem adwentystą w roku 84, a w 85 zostałem kolporterem i widziałem, jakie było zainteresowanie społeczne. Do naszych kościołów, do naszych domów modlitwy przychodziło wtedy mnóstwo ludzi, zwłaszcza gdy pojawiła się możliwość robienia odwykówek. Prowadziło się je w Łodzi dla 200 osób na sali, gdzie pozostałe 200 czekało na zakończenie pierwszej serii, by wejść. Wyobrażacie to sobie? W 1989 roku było, co ciekawe, 114 wyznawców Kościoła Adwentystów. To kilka lat później, w wyniku takiego ożywienia, liczba adwentystów wzrasta do 154 osób, czyli to jest spory przyrost Kościoła. Wtedy w Kościele Adwentystów były bardzo popularne tak zwane seminaria z Księgi Apokalipsy, dosyć długotrwające. Księga Daniela też seminarium właśnie było i to. Tradycyjne wykłady, które dzisiaj już się jakoś, prawda, nie sprawdzają. Kiedyś wystarczyło powiesić kilkadziesiąt plakatów, rozdać zaproszenia i ludzie przychodzili właśnie na takie spotkania. Był to czas, kiedy mówcy zagraniczni cieszyli się dużą popularnością, więc jeśli przyjechał jakiś pastor z, powiedzmy, Australii, prawda, miał ciekawie brzmiące nazwisko, no to wtedy ściągały tłumy ludzi i nie tylko takie wykłady odbywały się w kaplicy, ale też można było wynająć sale publiczne i tego typu działalność prowadzić w publicznych salach. Powiem, że tłumy były na pierwszych wykładach, kiedy mówiło się o archeologii, o prawdziwości Biblii. Jak już pastor Taunen przeszedł do tematów zagadnień religijnych, naszych zasad, frekwencja była mniejsza, ale to było też ogromne poruszenie, bo z nim był cały zespół. Było tu opracowanie zadbania o ich wyżywienie, bo to trwało, to było chyba przez tydzień czasu. Tak. W tym samym czasie dla dzieci były spotkania na osiedlu Bronowice. No i chrzest pamiętam. Chyba 14 osób się wtedy chrzciło i to był kontener w kinie Wyzwolenie. I tam odbył się ten chrzest, więc to było ogromne, duże świadectwo, które, myślę, Lublin zapamiętał. Przede wszystkim pamiętam chrzty. Myśmy nie mieli jeszcze wtedy baptysterium, bo baptysterium zostało wybudowane chyba w 1994 roku. No ale chrzty odbywały się w Rzece, w Bystrzycy,
Chrzty potem już odbywały się nad zalewem i te wspominam najmilej jak tylko mogę. W 1992 roku, gdzie chrzest był z 27 osób składał się, to po tym chrzcie, co prawda był chrzest ogólnopolski w Wiśle jeszcze więcej, bo było 99 osób tam się chrzciło, ale po tym chrzcie w Lublinie to my mieliśmy takie pragnienie, żeby ten chrzest mógł się odbywać niezależnie od warunków atmosferycznych, czy pogody, czy tych trudności, jakie z tym były związane. To mieliśmy takie pragnienie i nadarzyła się okazja, że jeden z braci zafundował zborowi pieniądze na wybudowanie baptysterium. Bardzo utkwił mi w pamięci chrzest Mirka Heisera, bo to była osoba niepełnosprawna. Z nim również się chrzciły dwie jego siostry, Marzena i Renata. No ale sam fakt chrztu Mirka to był bardzo, bardzo wzruszający dla nas, no i był trochę logistycznie trudny do przeprowadzenia. Wzrost Kościoła nie był dziełem przypadku. Każda nowa osoba, która dołączała do wspólnoty, potrzebowała opieki, wsparcia i duchowego prowadzenia. Konieczne było poświęcenie czasu, rąk i serc. Wierni nie tylko modlili się, ale też działali, pomagali sobie nawzajem, dzielili się tym, co mieli, bo przecież Kościół to nie budynek, lecz ludzie, którzy razem niosą światło i idą do przodu, z oddaniem, wiarą i miłością. Dla mnie też to był szok. To nie było takie, że ja po prostu wiedziałem, że robię wykłady, prawda, jestem tak super, prawda, ludzie będą słuchać, przyjmą. To nie na tym rzecz polega. Praca była ciężka. Niejednokrotnie odbywała się w ciszy, bez rozgłosu, bez wsparcia z zewnątrz, ale przynosiła owoce. Rozpoczęło się od spotkań młodzieżowych w piątek, które były niesamowite. Od młodzieży, która chodziła do szkoły podstawowej, aż do szkoła średnia studentów i ludzi, którzy skończyli studia. Mieliśmy bardzo fajny taki team, bardzo ciepłą grupę młodzieżową. W okresie 6 lat, kiedy służyłem w Lublinie i w Opolu, wyłącznie ochrzciło się 34 osoby. W latach 80. i 90. misja adwentystyczna nabrała szczególnego charakteru. Jej siłą stało się słowo. Słowo drukowane, rozprowadzane i czytane. Książki, broszury, czasopisma trafiały do domów, do szkół, do rąk ludzi spragnionych nadziei. Literatura stała się jednym z najważniejszych narzędzi ewangelizacji. Narzędziem cichym, lecz wyjątkowo skutecznym. Każda strona i każdy egzemplarz niosły przesłanie o miłości Boga i o nadziei powrotu Chrystusa. Kościół Adwentystów wydawał w tym okresie więcej książek niż wszystkie pozostałe protestanckie kościoły w Polsce. Książki adwentystyczne schodziły wtedy z naszych stolików turystycznych jak świeże bułeczki, gorące, świeżo rozpakowane, już znikały. Bo nie było tych książek wcześniej w ogóle w księgarniach. Biblii nie było w księgarniach. Także zupełnie nowe możliwości, jakich nie było wcześniej. Działalność publiczna, pełna swoboda. Faktycznie wszystko, co można było tylko wymyśleć, można to było swobodnie realizować, ponieważ Kościół tutaj miał już pełną swobodę swojej misji. Być może był to efekt tego, że adwentyzm z tym wyjściem na zewnątrz, na te stoiska, z tymi pewnymi programami, na które jakby ludzie tylko czekali, był pewną atrakcją. Po okresie, gdy religia skupiała się tylko w kościołach i w przestrzeniach prywatnych. Na zewnątrz nie miała prawa występować. Lata 90. przyniosły Kościołowi nie tylko wzrost liczby wiernych i zainteresowanych, ale też nową jakość relacji z państwem. Po długich latach oczekiwania 30 czerwca 1995 roku została uchwalona ustawa o stosunku państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Prace nad ustawą trwały 6 lat. Zaczęły się jeszcze w ostatnich miesiącach PRL-u, a prowadzili je ludzie oddani Kościołowi i jego przyszłości. Pastorzy, prawnicy, duchowni.
Wśród nich byli pastorzy Zachariasz Łyko i Władysław Polok oraz profesor Michał Pietrzak z Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny znawca prawa wyznaniowego, który wspierał Kościół swoją wiedzą i autorytetem. I takich ustaw ma w Polsce jedynie 15 związków wyznaniowych. I powiem, że w taki sposób nasz Kościół jest też elementem w środowisku adwentystycznym, gdyż na świecie jedynie 2 kościoły mają regulację swej sytuacji z państwem tej rangi. To jest Kościół w Polsce i Kościół adwentystów we Włoszech. W kraju, w którym według danych GUS z 2021 roku działa ponad 200 zarejestrowanych wyznań, jedynie 15 z nich posiada własne ustawy regulujące ich relacje z państwem polskim. Uzyskanie takiej ustawy okazało się zatem ogromnym sukcesem. Natomiast lata 90. zmieniły sytuację. PRL upadł, pojawiła się większa wolność, ale była to też wolność dla Kościoła katolickiego, który zaczął szerzej wychodzić w przestrzeń publiczną. Pojawiły się też inspirowane przez ten Kościół ośrodki informacji o nowych ruchach religijnych i sektach. Można powiedzieć, że całe lata 90. to była zainspirowana przez Kościół katolicki walka z sektami, którą właściwie przejęło również i państwo. Takiego typu szkolenia odbywały się w kuratoriach oświaty dla nauczycieli, dla służb policyjnych. I w jakiejś mierze zaczął się strach przed sektami. Zmniejszyło się zainteresowanie naszą literaturą, zmniejszyło się zainteresowanie nawet naszymi sztandarowymi programami odwykówkowymi. Mniej osób przychodziło na wykłady. Właściwie od tamtego czasu, mimo że mamy więcej wolności, więcej możemy, to przynajmniej w tych sferach zaszła widoczna zmiana na niekorzyść. W latach 90. pastorzy z oddaniem troszczyli się o zbory, prowadzili je, wspierali i inspirowali. To dzięki ich pracy i wierze wspólnota mogła wzrastać w nowym czasie, w wolnej Polsce. Z okresu mojej pracy w Lublinie, w drugiej połowie lat 80. ubiegłego stulecia, najbardziej pamiętam serdeczność, jaką mi okazano i zaufanie, jakim mnie obdarzono. Miałem wówczas zaledwie 20 parę lat. Przyjęto mnie tak, jakbym od zawsze był członkiem tej kościelnej rodziny. Wspierano, zachęcano, karmiono, doceniano i doradzano, ale nie krytykowano. Było to dla mnie ogromnym błogosławieństwem, które pozytywnie wpłynęło na przyszłe lata mojej całej służby pastorskiej i mojego życia w ogóle. Początek lat 90. rozpocząłem pracę w Lublinie. Oczywiście jako młody pastor, gdy chodzi o służbę bezpośrednio po seminarium. Jak na tamte czasy był to dosyć duży zbór. Tym bardziej, że zbór w Lublinie zawsze był takim zborem, gdzie stawiano na intelektualizm bardzo mocno, prawda? A więc taki zbór, który po prostu wymagał od pastora na pewno dużego przygotowania. To był przywilej służyć w tym zborze. Myślę, że dostaliśmy tyle miłości, tyle ciepła, wsparcia, zachęty, że to się odbija, procentuje do dzisiaj w naszej służbie. Moja służba w Lublinie to aż 17 lat historii, więc chyba byłem najdłużej funkcjonującym pastorem. Nie wiem, czy ktokolwiek ten rekord pobije, ale właśnie w tym czasie też nastąpiły pewne zmiany. Z jednej strony korzystne, jeśli chodzi o społeczeństwo. Społeczeństwo nasze stało się bardziej zamożne. Polacy dzisiaj czują się w pełni Europejczykami, ale też skutkiem tego jest poważna sekularyzacja. Ja już to widziałem w latach mojej służby, kiedy pewne programy, które wcześniej świetnie funkcjonowały, przestały być już popularne, więc nawet programy zdrowotne, tak? Na szczególną uwagę, takie chyba szczególne podziękowanie zasługuje Kościół ewangelicki w Lublinie, nasz sąsiad, pobliski sąsiad. Jakby prześledzić historię, począwszy od właśnie czasów Gryca, zawsze te relacje z Kościołem ewangelickim były bardzo pozytywne i wtedy, kiedy już miałem okazję być w Lublinie, nawiązałem właśnie kontakt z duchownymi. W tym czasie w Lublinie służyło 3 ewangelickich pastorów.
Pierwszym pastorem ewangelickim, którego poznałem, był ksiądz Roman Pracki, potem był ksiądz Dariusz Chwastek, ksiądz Grzegorz Brudny i faktycznie mogę powiedzieć, że to byli moi tacy serdeczni koledzy, czy nawet przyjaciele. Kiedy miałem taki moment tragiczny w mojej służbie, kiedy moja żona ciężko zachorowała na nowotwór, w tym samym czasie też moja teściowa chorowała, ja zmagałem się z depresją, to była też bardzo dobra reakcja tych kościołów. Byłem informowany, że na nabożeństwach modlono się za moją żonę. Nawet na Kulu odbyła się z inicjatywy właśnie tych księży specjalna msza święta w intencji mojej małżonki. Oczywiście my mamy pewne spojrzenie na mszę, ale wiecie, to jest to, co oni uznali, co jest najlepsze, co mogą dla nas zrobić, więc naprawdę to dobrze świadczy o tych relacjach i o tym, że zaczęto adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie dostrzegać i cenić. Choć Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie należy formalnie do ruchu ekumenicznego, od lat prowadzi otwarty dialog z innymi wspólnotami chrześcijańskimi. Dialog, którego celem nie jest kompromis, ale wzajemne zrozumienie i budowanie mostów tam, gdzie przez wieki wznoszono mury. W Lublinie, mieście o bogatej tradycji religijnej, ta rozmowa trwa na płaszczyźnie duchowej, teologicznej i praktycznej. Bo prawdziwa jedność nie polega na jednakowości, lecz na wzajemnym szacunku i wspólnym dążeniu do prawdy. Lublin jest miastem wielowyznaniowym. Tam są różne kościoły, różne społeczności religijne i tam taka działalność, nazwijmy to ekumeniczna, międzykościelna, była na dobrym poziomie, więc miałem okazję poznania różnych duchownych pastorów. Miałem też okazję nawiązania dobrych relacji z katolickim Uniwersytetem Lubelskim, ponieważ przy tej uczelni działa tak zwany Instytut Ekumeniczny, który nawiązuje też takie dobre relacje z innymi kościołami i zostałem kilka razy zaproszony do wygłoszenia kazania w kościele akademickim właśnie Kulu. To był dobry czas, bo ludzie z tych, powiedzmy, wysokich kręgów duchowieństwa mogli sporo dowiedzieć się o adwentystach, ale to też były dobre relacje z kościołem baptystów, z kościołami zielonoświątkowymi, bo funkcjonowały w Lublinie 2 kościoły zielonoświątkowe, z kościołem metodystycznym, prawosławnym, dobre relacje z arcybiskupem Ablem, zwierzchnikiem właśnie diecezji chełmsko-lubelskiej. Wszystkim nam zależy na tym, żeby ludzie czytali Biblię. Możemy ją różnie rozumieć, możemy się nie zgadzać w niektórych punktach, ale zależy nam na rozpowszechnianiu Biblii. Na pewnym etapie przystąpiliśmy pod koniec lat 90. do wspólnej pracy nad nowym przekładem Biblii, który już jest gotowy od dawna, nazywa się Biblią Ekumeniczną. Kilku naszych duchownych brało udział w tłumaczeniach pewnych fragmentów Biblii i kilku naszych duchownych brało udział w konsultacjach teologicznych. Ja miałem wielki przywilej uczestniczyć w pracach nad ekumenicznym Nowym Testamentem. Minęło ponad 100 lat od narodzin pierwszej adwentystycznej wspólnoty. W tym okresie Kościół w Lublinie przeszedł przez próby, wojny i czas milczenia. Dziś wkracza w XXI wiek z nową energią, z nową misją, ale z tą samą wiarą, która towarzyszyła mu od początku. Tutaj udzielano mi ślubu, moja żona pochodzi z tego zboru, także był mi znany, a trafiłem do zboru bardzo dobrze zorganizowanego, aktywnego. W czasie pierwszych nabożeństw zobaczyliśmy, że w tym zborze pojawiały się osoby z Afryki i było ich coraz więcej. To była grupa studentów z Zimbabwe, przede wszystkim z Zimbabwe i z innych krajów afrykańskich, którzy przylecieli do Lublina na studia w różnych kierunkach medycznych. Oczywiście zbór od razu postanowił im pomóc w ich aktywnym uczestnictwie w nabożeństwach. Zakupiono sprzęt do tłumaczenia, tłumaczono im kazania, zorganizowano im klasę szkoły sobotniej, ale po pewnym czasie ta grupa rosła, aż wreszcie sami poprosili o to, żeby mieli możliwość zorganizowania dla nich
oddzielnych nabożeństw. And with time, as our group continued to grow, we saw that we needed to be more organized. So one of the first leaders that we had as a group was Clive, and we also have Andrew. So up to now, we have managed to do quite a lot of activities. We have managed to organize at least 2 congresses, and we have also taken part in outreach programs. For example, last year, Grupa afrykańska zaczęła się spotykać zaraz po polskim nabożeństwie i zapraszać także swoich przyjaciół na nabożeństwa. Actually, this year we had outreach program in Old Town where we were distributing books, and we also have music days and guest days. And now we have quite a number of people who worship with us. I think on average, each Sabbath we have about 50 people who worship with us on a daily basis. So I'm truly grateful to be part of this team, and I can see that the young people who are part of this team, they are so energetic, they are so zealous, they are willing to work for the Lord, and I can't wait to see what God has in store for the group. Życie zboru przebiegało w sposób bardzo aktywny, aż przyszedł marzec 2020 roku. Pamiętam nabożeństwo 7 marca 2020 roku. Obchodziliśmy wspólnie tej 90. rocznicę urodzin brata Stanisława Łozowskiego, wieloletniego starszego zboru. To było naprawdę wielkie święto w zborze. A jednocześnie było to ostatnie nabożeństwo w tym pełnym składzie na wiele miesięcy. Dlatego, że już w kolejną sobotę weszły bardzo mocne obostrzenia pandemiczne. Moja służba w tym zborze trwała do czerwca 2021 roku, a później przekazałem pałeczkę bratu Wasylowi Bostanowi. Okazało się, że zbór jest bardzo ciepłym, dobrze zorganizowanym i widziałem w zborze, powiedzmy, wielkie wsparcie tych wszystkich działań, które chciałem zrealizować. 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie, atakując jej terytorium. W wyniku działań wojennych wielu obywateli tego kraju zaczęło uciekać przed terrorem wojny. Lublin, położony niedaleko granicy polsko-ukraińskiej, musiał zmierzyć się z falą uchodźców potrzebujących opieki. I już o 7:30 rano miałam pierwszy telefon z Ukrainy. Dzwoniła pewna kobieta, która pytała, czy może przyjechać i przenocować tutaj w zborze. Przyjmowaliśmy wszystkich chętnych. Ja miałem praktycznie te pierwsze 1,5 miesiąca bardzo ciężki okres, dlatego że w dzień i w nocy na okrągłe telefony, więc zbór był otwarty na wszystkich, bez względu na wyznania i pochodzenie i tak dalej. Mieliśmy nawet tutaj osób z wyznania, powiedzmy, islamskiego, czyli Arabów. Myślę, że wiele się nie pomylę, jeżeli powiem, że około 400 do 500 osób mieliśmy przez ten czas. Jedni przyjeżdżali tylko na jedną noc, zdarzało się, że tylko przenocować i jechali dalej. Inni zostawali tutaj na dłużej, czekając na przykład na wizę do innych krajów albo na rozwiązanie jakiejś rodzinnej sytuacji. Trzeba powiedzieć, i ta sytuacja pokazała, jak wielkie pokłady tej empatii i miłości do bliźniego mamy w naszych braciach i sióstr tutaj ze zboru. Do tej samej wody się nie wchodzi. Ona popłynęła i tamte czasy nie wrócą. A Pan Bóg działa, bo jest napisane, że nie wojskiem ani siłą to się stanie, ale duchem moim, mówi Pan zastępów. Te wszystkie historie, bardzo nieraz trudne, tak? Mamy te okresy rozwoju, mamy okresy stagnacji, kiedy nawet był jeden adwentysta, są dowodem na to, że ta historia nie dzieje się tak w sposób przypadkowy, że jest w tym Boże kierownictwo i Pan Bóg
zadbał, zatroszczył się, mimo tych różnych problemów, przez które Kościół przechodził, by Kościół nadal żył, by przetrwał. Wiemy, że sytuacja na świecie raczej nie zachęca nas do patrzenia z nadzieją w przyszłość. Ale myślę, że to jest i wasze doświadczenie, że kiedy patrzycie w przeszłość, w to, jak często było trudno i porównujecie to z waszą obecną sytuacją, to możecie być pewni Bożej opieki. Jego ręka była w tej całej historii bardzo widoczna. Wspierała wyznawców w tym najtrudniejszym okresie. Kościół przetrwał, Kościół wychodził z takich trudnych momentów jeszcze bardziej wzmocniony, jeszcze bardziej jakby zachęcony do misji, do pracy ewangelizacyjnej. Duchowy konflikt wciąż trwa, a my jako ludzie wciąż żyjemy na tej ziemi i mierzymy się z duchowymi przeciwnościami. Z pewnością, tak jak oglądaliśmy, możemy powiedzieć, że ta historia jest pełna wyzwań, trudności, rozczarowań, problemów różnego rodzaju, ale również chwil radości i sukcesu. Dni, które przed nami, niekoniecznie muszą być dobre. Im lepiej wykorzystacie ten czas teraz, tym bardziej z podniesionym czołem będziemy mogli witać Zbawiciela, kiedy niedługo nadejdzie, co jest waszą i moją i wszystkich adwentystów nadzieją. I tego wam życzę.